Zablokowany safe, brak dostępu, nie da się wyciągnąć broni, nie da się schować broni. To właśnie przydarzyło się mi. Z tego filmu dowiesz się, co zrobiłem, aby wyjść z tej sytuacji, jak Udało wygląda nam awaryjne się otwarcie otworzyć sejfu i czy po szafę. jego otwarciu tracisz gwarancję oraz jakie są 4 rekomendacje kasiarza, aby uniknąć takiej sytuacji w przyszłości. Ale jak do tego doszło? Chciałem wyjść na trening, za pierwszym razem nie udało mi się otworzyć szafy. Potem się udało, wyciągnąłem, pojechałem na trening, wróciłem. No i jak już chcę wejść do szafy, to tylko wpisuję kod. Pik, pik, pik. Jedna próba, druga, trzecia. Szafa za każdym razem się po prostu blokuje. Mówię, dobra, poszedłem spać, schowałem broń do drugiego sejfu. Na następny dzień wrócę do tego. Rano się obudziłem i myślę, spokojnie. W pierwszej kolejności wymieniłem baterię. Jedna bateria nie zadziałała. Druga bateria nie zadziałała. No dobra, no to co teraz? Napiszę maila do producenta. Napisałem maila do producenta, zadzwoniłem do producenta, powiedzieli, no w takiej sytuacji trzeba otwierać szafę awaryjną. Myślę, kurczę, no dobra, no ale może skontaktowalibyście się z producentem zamka. Skontaktowali się z producentem zamka, otrzymałem od nich instrukcję dotyczącą tego, w jaki sposób ten zamek zresetować, bo to nie był taki dokładny reset, no ale to również nie zadziałało. W międzyczasie, ponieważ kontakt do producenta zamka trwał dosyć dużo, skontaktowałem się z kilkoma firmami otwierającymi sejfy awaryjnie. Wszyscy mówili jednym głosem, trzeba wiercić. Natomiast zupełnie przez przypadek udało mi się trafić na super fajnego gościa, pana Jacka z Safety.pl, którego bardzo serdecznie polecam, bo on tak de facto rozwiązał ten mój problem, no ale po kolei. Zadał mi szereg pytań, co się wydarzyło. Poprosił o zdjęcia, poprosił o zdjęcie zamka, o zdjęcie szafy. Doradzał. Powiedział, żebym się skontaktował najpierw z producentem. Generalnie przyszedł ze mną przez całą tą drogę, a ja w ogóle nie byłem jego klientem. Nie? Także wielkie dzięki dla pana Jacka, bo to była ogromna pomoc. Producent powiedział mi wyraźnie, trzeba wiercić, zamek jest zablokowany, wysłał nawet mi link do serwisu w mojej okolicy, który mi to ogarnie. Pan Jacek powiedział, jest jedno rozwiązanie. Szansa jest 50/50, ale warto spróbować. To rozwiązanie to wymiana testatury. Musiałem to wygooglować, bo nie wiedziałem, co to jest. Okazuje się, że testatura to taka finezyjna nazwa na klawiaturę. Kupiłem klawiaturę, kosztowało mnie to 250 zł. Było to dosyć ryzykowne, ale miałem dwie opcje. Albo wydać 2-2,5 tysiąca złotych za otwarcie szafy awaryjnej, albo spróbować wymienić tą testaturę, więc poszedłem tą drogą. A jak wygląda takie awaryjne otwarcie szafy? Po tym, co udało mi się dowiedzieć od kasiarza, to jest to precyzyjne nawiercenie, nie gruba artyleria, tylko precyzyjne nawiercenie w jednym miejscu, żeby po prostu otworzyć zamek. Następnie trzeba tą szafę z powrotem przygotować do jej ponownego użycia, tak? Czyli ją zabezpieczyć, czyli zaspawuje się otwór po nawiercie i w tym miejscu ta szafa staje się znacznie bardziej bezpieczna. Nie udało mi się uzyskać takiej jednoznacznej odpowiedzi, czy traci się gwarancję, czy ta szafa dalej spełnia swoje funkcje. Natomiast między wierszami mogłem wyczytać, że tak, ta szafa dalej jest po prostu bezpieczna i tak de facto po prostu nic się z nią nie dzieje, nie jest bardziej podatna na włamanie, nie jest produktem uszkodzonym ani nic z tych rzeczy. Finalnie wymiana samej testatury albo klawiatury, jak kto woli, zajęła mi tam około 10, może 15 minut, bo najtrudniej było odpiąć jedną złączkę, która była tam dosyć po prostu ciasna, nie chciałem niczego uszkodzić i robiłem to pierwszy raz. Na szczęście udało się i safe udało mi się otworzyć, tak? To było ogromną radością dla mnie. Naprawdę mega się po prostu ucieszyłem, że zadziałało to najprostsze rozwiązanie. No ale teraz najważniejsze. Co zrobić, aby uniknąć sytuacji, kiedy masz zablokowany safe? Po pierwsze, wybieraj markowe produkty, takie, gdzie zamki są naprawdę bardzo dobrej jakości i do których po prostu jest serwis. Chińszczyzna może mieć certyfikat, ale na pewno nie znajdziesz do niej takiego wsparcia jak do produktów markowych. Po drugie,
wymieniaj regularnie baterię. Nie chodzi o to, żeby wymieniać ją wtedy, kiedy ci się przypomni, tylko żeby to był jakiś regularny odstęp, tak? Ja robię to raz w roku, dokładnie w swoje urodziny i mam taką metodę, że wymieniam wtedy baterię w sejfach i wymieniam od razu baterię we wszystkich kolimatorach. To jest naprawdę bardzo niewielki koszt za Twoje bezpieczeństwo i zabezpieczenie się przed problemami. Co jest ważne, jeżeli chodzi o same baterie? To mi się wydawało, że to jest zwykła bateria. Jeżeli data przydatności jest dłuższa niż ten rok, kiedy będziesz ją wymieniał znowu, to jest wszystko ok. Jak się dowiedziałem od serwisu, to w chwili obecnej używa się baterii, które mają datę ważności do 2030 roku, czyli no bardzo duża różnica. A co jest ciekawe, ja wszystkie baterie, które znalazłem, miały datę ważności do roku 2027. Po trzecie, zachowaj spokój i bądź cierpliwy. Zanim zdecydujesz się na ingerencję i na wiercenie, szlifowanie w swojej szafie, zapytaj kilku firm zajmujących się otwieraniem sejfów, kilku producentów i przede wszystkim poszukaj firmy, która handluje szerokim asortymentem, ponieważ oni mają bardzo duże doświadczenia. I najczęstsze przyczyny właśnie tego, że sejf ci się nie otwiera, to jest bateria albo uszkodzona testatura. I na sam koniec, czwarta moja rada, to jeżeli potrzebujesz, to miej po prostu drugi sejf zapasowy, tak? Dlaczego jest to przydatne? Bo po pierwsze, możesz sobie podzielić broń i amunicję do dwóch, jeżeli czujesz się zagrożony. Ja się nie czuję, ale dla mnie jest to po prostu wygoda. Jeden w jednym miejscu, drugi w drugim miejscu, mniej noszenia, mniej przenoszenia po prostu przy wyjazdach na treningi i tak dalej. Jeden może być na amunicję, drugi może być tylko po prostu taki podręczny. Jest to naprawdę bardzo duże ułatwienie. Dodatkowo w sytuacji, kiedy zablokuje ci się jeden save, to broń bezpiecznie możesz włożyć do drugiego. I w takiej sytuacji znalazłem się ja i bardzo mi to tutaj pomogło. I na sam koniec pamiętaj, zablokowany save to absolutnie nie koniec świata. Każdy save da się otworzyć, wszędzie da się wejść, więc podejdź do tego na luzie. Nie dyskryminuj od razu rozwiązań z zamkiem elektronicznym, bo zwykły klucz, zwykły zamek mechaniczny również może się zepsuć, klucz może się zgubić, a ty po prostu pozostaniesz bez dostępu. Także stosuj 4 zasady, dbaj o siebie, dbaj o swój safe i do zobaczenia na strzelnicy. Grzegorz Dobry Dolnik, Good Guys with Guns, dzięki za oglądanie i do zobaczenia na strzelnicy.